Dzisiaj chciałem pokazać, w jaki najprostszy sposób zaimplementować, czyli dodać motyw muzyczny do naszego projektu. Myślę, że są takie dwa najprostsze sposoby, obydwa w parę minut postaram się Wam pokazać. Nie powinno chyba to stanowić dla nikogo żadnego problemu. Natomiast zaczynamy od kwestii, skąd wziąć muzykę, no bo tutaj zakładając, że nie jesteście twórcami, podobnie jak nie macie budżetu po to, żeby takiego twórcę zatrudnić, musicie posiłkować się portalami, które taką muzykę nawet do celów komercyjnych w formie darmowej udostępniają. Tu jest przykład takiego portalu. Z tym, że jedna uwaga, zawsze bardzo dokładnie wczytujcie się w licencję, tak żeby mieć pewność, że danego kawałka muzycznego możecie zgodnie z prawem w swoim projekcie wykorzystać. Akurat w tym przypadku autor ma bardzo konkretne wymagania odnośnie poinformowania, kto jest autorem Waszych graczy. Na planszy końcowej w tym momencie musi dokładnie podać autora i wyspecyfikować utwory, które wykorzystujecie w Waszej produkcji, ale za każdym razem, to jest bardzo ważna informacja, sprawdzajcie licencję, tak żeby nie doszło do sytuacji, w której wykorzystujecie utwór, do którego prawa nie macie. I druga kwestia to jest kwestia formatów. Unreal Engine obsługuje różnorodne formaty, natomiast tym podstawowym formatem jest WAV, natomiast większość plików, jakie pobieracie, szczególnie w tej formie darmowej, to są pliki w formacie MP3, tam trochę gorszej jakości, natomiast z konwersją nie powinno być żadnego problemu i teraz tak na szybko pokażę, bo tutaj zakładając, że duża część z Was to są osoby początkujące, tak postaram się razem to przeklikać, załóżmy, że ten utwór by mnie interesował. Gra bardzo ładnie, tu jeszcze byśmy go tylko pobrali. Dobrze, tam około 20 sekund to potrwa. No i teraz po pobraniu to będzie plik w formacie MP3. Kolejna witryna, tu jeżeli nie macie wewnętrznego oprogramowania, które by się zajęło konwersją, też jest możliwość skorzystania z darmowych narzędzi. Też za każdym razem upewnijcie się, że to narzędzie, które jest w formie online udostępniane, jego wykorzystanie jest w pełni legalne. To jest przykład. Tutaj naprawdę tak na szybko, tylko przed rozpoczęciem tej prezentacji znalazłem te dwie witryny, w jedną darmową muzyką, druga w tym momencie uwzględnia nam mechanizmy konwersji. Tutaj widzimy, że utwór się pobrał. Tak na szybko byśmy tylko skonwertowali go właśnie do formatu WAV. Niczego nie chcemy zmieniać. Rozpoczynam proces konwersji. O, tutaj widzimy, że w wersji darmowej są pewne ograniczenia. Konwersja się skończyła, mamy format WAV. Poczekamy, tu jeszcze jest 4 MB do pobrania. Dobrze, natomiast zakładając, że ten proces się powiedzie, wracamy teraz do naszego środowiska, w którym byśmy chcieli ten motyw muzyczny wykorzystać. I te dwa sposoby, o których wspomniałem, to może teraz ten sposób najprostszy. Pierwsza rzecz jest taka, stwórzmy w folderze naszego projektu folder, w którym będziemy przechowywali pliki muzyczne. Content Drawer, stwórzmy w takim razie nowy folder. Nazwijmy go po prostu muzyka. To nam się ukrył. Tak, żeby nazwa była znacząca. Dobrze, jesteśmy w tym folderze muzyka. I teraz powinniśmy stworzyć obiekt pośredniczący, który będziemy parametryzować, bo jeżeli to ma być motyw muzyczny w naszej grze, to oczywiście ten kawałek muzyczny, jaki pobraliśmy, on powinien się niejako odtwarzać w pętli, czyli skończy się ta ścieżka podstawowa i jak gdyby on jest grany po raz kolejny. I taki obiekt, który byśmy wykorzystywali jako pośrednik, którym jednocześnie możemy sterować wieloma parametrami, głośnością, właśnie tą kwestią wielokrotnego powtarzania, to jest tak zwany sound cue. Tu byśmy go sobie od razu stworzyli. Sounds jest sound cue. I w takim razie ten sound cue nazwijmy motywem muzycznym. Tak, spacji lepiej nie używać. Dobrze, mamy głośnik symbolizujący już wyjście tego naszego utworu. No i potrzebujemy jeszcze dwóch elementów, które to ma być motyw. Przede wszystkim musimy mieć odtwarzać plików WAV. Mamy WAV Player. I tutaj właśnie podajemy ten nasz utwór.
Dobrze, tutaj go jeszcze nie będzie, ponieważ musimy go zaimportować. To może zamknijmy na razie to okno. Zaimportujmy do tego naszego folderu muzycznego ten nasz nowy plik, który mam nadzieję, że już się skończył pobierać. Import to game muzyka. No widzimy, że jest ścieżka, czyli już powinno być dobrze. Wracamy teraz do definiowania naszego obiektu FoundQ. I w Wave Playerze specyfikujemy ten utwór, jaki ma być grany. Tam była car w nazwie. I tu jest opcja, jest ten looping, ale też możemy w formie graficznej odpowiedni węzeł dodać. No i teraz po kolei aż do wyjścia na głośnik. Zobaczmy teraz, jakby to wyglądało. Gra, motyw muzyczny gotowy do użycia w naszym projekcie. No i teraz dwa najprostsze sposoby. Pierwszy sposób to jest wykorzystanie blueprintu danego levelu i tam po prostu odtworzymy ten dźwięk, który już by nam towarzyszył podczas rozgrywki w danym konkretnym levelu. Już pokazuję, jak ten efekt uzyskać. W momencie, kiedy rozpoczniemy rozgrywkę, czyli węzeł Event Begin Play, odtworzymy ten dźwięk. No zakładając, że nie jest to jakiś utwór skomponowany w 3D, to będzie po prostu play sound klasycznie 2D. No i właśnie jeżeli chodzi o ten motyw muzyczny, wskazujemy SoundQ jako ten obiekt, za pośrednictwem którego ta muzyka będzie rozbrzmiewać w konkretnym levelu. Widzimy jeszcze poszczególne opcje, takie jak Volume Multiplier, czyli możemy sterować głośnością, Pitch Multiplier, czas opóźnienia i tu jest ciekawa opcja User Interface Sound. Właśnie o to chodzi, żeby on niejako cały czas przebrzmiewał, był tą podstawą wszystkich innych dźwięków, które pojawią się w naszym konkretnym levelu. Skompilujmy, zapiszmy. Zobaczmy, jaki jest efekt tego naszego działania. Tu może zmaksymalizujmy, poczujmy się jak w rozgrywce. Tak, widzimy, że już motyw muzyczny rozbrzmiewa, dokładnie o to chodziło. Natomiast zgodnie z obietnicą, ja chciałbym od razu pokazać, jaki drugi sposób, taki bardziej wizualny, dokładnie ten sam efekt uzyskać. Tutaj może wróćmy do naszego levelu i wyłączmy w takim razie odtwarzanie muzyki na tym etapie. To nam się jeszcze przyda. To Play Sound 2D jest bardzo często wykorzystywane jeszcze w innym kontekście. O tym powiemy sobie później. Natomiast możemy również wykorzystać obiekt graficzny Ambient Sound, umieścić go w naszym obszarze roboczym i potraktować jako głośnik, który również właśnie ten motyw muzyczny będzie obsługiwać. Bardzo prosta sprawa. Tutaj musimy dodać komponent właśnie Ambient Sound. Na samym początku tak jest Ambient Sound. I proszę bardzo, też te opcje, które widzieliśmy wcześniej w takim ręcznym niejako sterowaniu uruchomienia tą muzyką, czyli Volume Multiplier, ta głośność, Pitch Multiplier. Wskazujemy oczywiście źródło dźwięku jako sound, motyw muzyczny. I tu jest jeszcze jedna rzecz, to User Interface Sound. Jeżeli damy na True, automatycznie nawet w momencie załadowania się w tym naszym obszarze roboczym tego dźwięku, ta muzyka już będzie brzmiewać. No i dokładnie pokazałem, jak na dwa sposoby, najprostsze, zajęło to tylko parę minut, można zaimplementować i dodać motyw muzyczny do naszego projektu. Zobaczmy, jak to wygląda po uruchomieniu. Dokładnie o to nam chodziło. Rozgrywka się rozpoczyna.
Dzięki wielkie. Jeżeli pojawią się pytania, piszcie w komentarzach.